noc w tym 4-gwiazdkowym hotelu była, bo tak myślałam, że nie będzie tak źle, a było gorzej. A jak widać po mojej fryzurze jeszcze będę się czesać. No i mieliśmy iść do Saloników, ale nie wiem czy pójdziemy, bo w sumie zostało nam tylko 6 godzin już do samego odlotu, a chyba musimy się pozamieniać tu, więc następnym razem sobie je wypróbujemy. Więc chyba tutaj się ogarniemy, mamy zapas jedzonka. No ciężko tak to jest, trochę łupią plecy, ale jeszcze tylko 20 godzin i będziemy, także jest dobrze. No i tak to właśnie wygląda, podróżowanie na budżecie, jako backpackerzy. W sumie spakowali się w takie oto, no niezbyt duże bagaże. Daria to dzisiaj pospała, bo ja to tak szczerze mówiąc niedługo, ale Daria ma w ogóle dar wrodzony do spania w różnych miejscach, w hałasie i w ogóle. I taka jest prawda. Ale nie jest najgorzej. Myślę, że w samolocie coś tam jeszcze się przekimam. Co nie oznacza, że nie jestem cała połamana, bo jest... Nie no, że jest ciężko, żeby nie być połamanym po spaniu w takich warunkach. Dobra, idziemy się ogarniać, jakaś kawa i w sumie to musimy chyba się od nowa przebić jakby. Musimy wyjść stąd, bo jeszcze nie wyszliśmy z lotniska po przylocie i wejść od nowa, bo w sumie nie wiedziałem, że tak trzeba, ale ChatGPT twierdzi, że niby musimy tak zrobić. Ewentualnie zapytamy kogoś z obsługi. Po ostatniej 4-miesięcznej przygodzie w zimnej i surowej, ale za to bezpiecznej szwedzkiej Laponii nadszedł czas na coś nowego. Zapragnęliśmy teraz palm, ciepła oraz odmiennego temperamentu od iście skandynawskiego. Kolumbia to nasz nowy cel. Kolumbia. Kraj kontrastów. Z jednej strony górskie szczyty Andów, karaibskie plaże i tropikalna dżungla Amazonii. Z drugiej skomplikowana historia, która przez dekady przyciągała uwagę świata z zupełnie innych powodów. To państwo w północno-zachodniej części Ameryki Południowej, zamieszkałe przez ponad 50 milionów ludzi. Jest dziś jednym z najbardziej różnorodnych krajów regionu, kulturowo, biologicznie i społecznie. Ale ta różnorodność ma swoją cenę. Kolumbia przez dziesięciolecia zmagała się z przemocą polityczną, wojną domową, handlem narkotykami i ogromnymi nierównościami społecznymi. Po około 40 godzinach udało się. Jesteśmy za oknem Medellin. Super, cieszę się bardzo. No, pierwsze wrażenie jest mega. W ogóle mam piękny widok. Zaraz pokażę. Coś tam już jakaś była przebitka, ale teraz miasto zaczyna tętnić życiem i zaczyna fajnie to wyglądać. Ogólnie mamy mały fuck up. Dary się porwał plecak. Nowy plecak w ogóle. Ile tego masz? 2 dni. I w sumie po 12 godzinach iluś podróży zaczął się rwać. Pokażemy. Nie wiem, czy źle chwyciłam, czy co. Puccini odpisało, że mam 2 lata na gwarancję, mam nadzieję. Znalazłam jakiś tutaj, nie wiem, szef, co naprawia po prostu jakiś torebek. Zobaczymy, czy mi to naprawi, bo tak to spoko plecak, no trochę jestem zła, ciężko z nim podróżować, dlatego że w tym momencie on się rwie coraz bardziej, to było gdzieś takie, ale wczoraj musiałam ten plecak jakoś donieść, a już było bardzo niewygodnie nosić go tak, bo staliśmy 3 godziny po prostu w oczekiwaniu na odprawę paszportową, więc znaczy nie odprawę, tylko kontrolę paszportową, więc cóż, no zobaczymy, może naprawią, mam nadzieję, bo jak nie, no to czeka mnie kupno raczej nowego plecaka, bo z takim plecakiem się nie da podróżować, bo się go nie da w ogóle założyć na plecy, bo on się za chwilę cały porwie. No, także zobaczymy, co tutaj wymyślą. Może naprawia. W latach 60. narodziły się partyzantki, takie jak FARC, które przez lata toczyły krwawy konflikt z państwem. W tle rosły narkotykowe imperia Pablo Escobara i karteli, które wpisały się w globalną wyobraźnię, nie zawsze zgodnie z prawdą. Dziś Kolumbia to kraj, który próbuje pisać nowy rozdział. Proces pokojowy z FARC, rozwój turystyki, sztuki i technologii to oznaka zmian, ale przeszłość nadal rzuca cień. Korupcja, przemoc i nierówność nie zniknęły. To opowieść o miejscu, które wciąż jest w drodze, pełne piękna i sprzeczności, surowe, gościnne i nieprzewidywalne. To jest Kolumbia, jaką przyjechaliśmy zobaczyć. Słuchajcie, wyszliśmy na miasto z naszym przewodnikiem. Pierwsze takie zderzenie z Medellin. Na razie mega. Dużo kontrastów. Byliśmy na takim miejscu totalnie lokalnym. Teraz jesteśmy w samym centrum historycznym i oglądamy właśnie kolejny kontrast, ponieważ na dole był typowy bazar, taki jak w Polsce w latach 90., a na 5. piętrze jesteśmy w Galerii Sztuki.
Kolumbia jest trzecim na świecie eksporterem kawy i jesteśmy właśnie w kawiarni, w takiej galerii. Myślę, że tam gdzieś będą urywki tych obrazów, tego co tutaj mogliśmy zobaczyć, a najlepsze jest to, że jest tutaj galeria sztuki i można sobie kupić jakieś obrazy, ale też na samym dole jest taki sklep z różnymi ubraniami, ale wiecie, takimi podróbkami, więc to jest po prostu no ekstra, że oni tak to połączyli. Myślę, że ma to też trochę sens, no bo to się tak napędza i każdy gdzieś tam może się na coś innego skusić. To jest kawa Arabica i jest to typ, nie wiem jaki, dopiszemy Pergamino. tutaj, Pergamino. Jest bardzo dobra i bałam się, że będzie bardzo mocna. Jak zobaczyłam i powąchałam, to miałam takie, kurde, ja nie mogę tak mocnej kawy, bo gdzieś tam bóle głowy, ale ona jest idealna, jest naprawdę mocna, ale taka delikatna też w tym wszystkim, więc naprawdę oddaję tutaj honor naszemu przewodnikowi, którego serdecznie pozdrawiam i naprawdę jest dobra. I co dowiedzieliśmy się też, że w Kolumbii dzieci piją kawę, co jest bardzo ciekawe, bo u nas no nie jest to w ogóle chyba na świecie, nie jest to spotykane, więc no wydaje mi się, że ale właśnie, to będziemy może sobie mogli otworzyć taką dyskusję, na ile kawa jest szkodliwa, na ile nie jest szkodliwa, bo o tych szkodliwościach kawy to już po prostu mnóstwo jakichś wywodów można pisać, a z drugiej strony są ludzie, którzy będą twierdzić, że to jest mega zdrowotne, więc to chyba zależy. No, ciekawe. Z racji tego, że jesteśmy w centrum miasta i zaraz nie będzie gdzieś sikać, no to wypiliśmy już kawę, a teraz pijemy napój z trzciny cukrowej i limonki, także będę musiała zaraz szukać ubikacji, ale to jest nieważne, bo jest bardzo pyszne. Przepyszne. Tak jest. Tómate uno, tómate dos. A to co to jest? ¿Qué es esto? Bombón de coco. ¿Este cuánto vale? 2.000. Coco con panela. Coco con panela. 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 ¿Qué es panela? Ah, Panela to jest cukier taki, to jest panela, to co masz tutaj. No. Wylądowaliśmy na Plaza Botero. Plac zdobi 23 masywne rzeźby autorstwa Ferdynanda Botero, najbardziej znanego kolumbijskiego artysty. Jego charakterystyczne pulchne postacie to nie tylko estetyka, ale też komentarz społeczny i gra z proporcją. Rzeźby są dostępne dla każdego, można je dotykać i robić im zdjęcia. To muzeum pod gołym niebem, żywe i pełne kontrastów, otoczone przez tłum ulicznych artystów i hałas miasta. Botero przekazał te dzieła Kolumbii zupełnie za darmo. by się bronić, bo tak to się nic nigdy nie zmieni. Wiadomo, że to są ofiary, ale... Adelantico. No nie, ja nie wytrzymam z tego. Wzięliśmy sobie menu del dia, czyli po prostu zupę z drugim daniem. No i wtedy się bardziej opłaca. Karol zjadł zupę rybną, natomiast danie główne mamy na pół i jest to oczywiście frijoles, czyli właśnie fasola, carne de res, czyli mięso z krowy, ryż, platano, jakiś taki smażony, grillowany, bardzo dobry, ale nie wolno go podobno jeść surowego, tak? No i sałatka. I jest przepyszna. Jak słyszycie, jest głośno, jest gwar, no Kolumbia, w sensie Medellin tętni tutaj naprawdę życiem. Postaram się potem wam trochę nagrać z ulicy dźwięków. Ja zupy rybnej już nie pokażę, bo ją zjadłem wcześniej niż nagrałem, ale bardzo dobra, bardzo wyczuwalna kolendra, taka mocna kolendra jak lubię. Na razie kuchnia mega. I pijemy też sok świeży. Z czego on jest? More. Dobra, jest to sok z mory. Ja w ogóle muszę zobaczyć, jak ten owoc wygląda, bo szczerze mówiąc nawet go nigdy nie widziałem na oczy. Dzisiaj rano też w hotelu jedliśmy jakiś dziwny owoc, którego nie znam, ale mi bardzo smakował. Dotarliśmy chyba do najbardziej znanej dzielnicy Medellin, komuna Trece. Ogólnie ludzie ją kojarzą z Pablo Escobarem, ale my tu przyszliśmy po coś innego. Zaraz zobaczycie. Wyobraźcie sobie, że 23 lata temu to była najniebezpieczniejsza dzielnica na świecie. Teraz wygląda tak. Kiedyś wyglądała tak, 23 lata temu. Jest różnica? Wbrew popularnemu mitowi, to nie Pablo Escobar zbudował komunę Trece. Choć działał w Medellin i próbował kupować sympatię biednych, komuna Trece powstała w wyniku masowej migracji wewnętrznej. Ludzie uciekali tu przed przemocą z innych regionów Kolumbii.
Przez lata dzielnica była kontrolowana przez partyzantów, gangi i wojsko. Dopiero po operacji Orion w 2002 roku, kiedy rząd brutalnie rozprawił się z grupami zbrojnymi, zaczęła się powolna przemiana. Dziś komuna Trese to żywa galeria. Mury, które kiedyś widziały przemoc, teraz opowiadają historię kolorem i symbolami. Sztuka uliczna stała się tu formą oporu, terapii i pamięci. Każdy mural to głos mieszkańców o przeszłości, nadziei i zmianie. A obok murali muzyka, hip-hop i breakdance. Rytm zastąpił broń, a taniec stał się językiem wolności. Mamy typowy taki deserek, to jest oblea, ta jest sencilla, czyli taka najprostsza i ona ma mleko skondensowane i kajmak. I to są takie jakby wafelki, u nas to chyba są takie andruty, tylko trochę cieńsze. Jest to pyszne i kosztuje około 8 zł, także nie jest to takie super tanie. No tak 7 chyba. Ale no, naprawdę, no trzeba próbować smaków, więc próbujemy też. Niedobre.